Prowadzimy badania własności dynamicznych różnych mechanizmów do odbioru energii mechanicznej z człowieka w szerokim spektrum mocy. Głównym naszym celem jest porównanie typowego, powszechnie znanego korbowania właśnie z napędem suwnicowym, który tutaj widać. Napęd suwnicowy stanowi alternatywne rozwiązanie do powszechnie znanego okorbowania. Jest to mechanizm składający się z płyty naciskowej, którą człowiek wyciska równocześnie obiema nogami, siedząc w fotelu. Płyta naciskowa jest zamocowana na wózku, który jest połączony z elementem zmieniającym ruch liniowy na obrotowy. Politechnika Warszawska opracowała szereg udoskonaleń do tego innowacyjnego napędu. Suwnica doskonale pasuje do kompaktowych pojazdów drogowych o cechach użytkowych samochodu oraz pojazdów wodnych. Celem eksperymentu było zbadanie napędu suwnicowego na tle okorbowania. Do testów zaprosiliśmy kolarza z reprezentacji Polski. Mateusz Szyszkowel-Chorąży, mam 19 lat, obecnie reprezentuję barwy Warszawskiego Klubu Kolarskiego i od 3 lat jestem członkiem kadry narodowej. Testy zabezpieczali pracownicy medyczni oraz karetka. Okorbowanie z wykorzystaniem siły rąk zestawiliśmy z okorbowaniem napędzanym nogami. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że okorbowanie napędzane nogami wypadnie w testach lepiej. Chcieliśmy jednak sprawdzić, czy można tę różnicę pokazać w formie wykresu. Wykres przygotowano w oparciu o kilka punktów pomiarowych opracowanych według następującej procedury. Ustalono stałą moc, którą kolarz musi utrzymać aż do chwili wyczerpania lub zarejestrowania spadku mocy. Kolejny test odbywa się po 30-minutowym odpoczynku. Dla przykładu poprosiliśmy kolarza, aby generował stałą moc 100 W, którą mierzyliśmy na wałku odbioru mocy i równocześnie rejestrowaliśmy czas, przez który był w stanie to robić. Okorbowanie nożne to mechanizm powszechnie znany i stosowany zarówno w rowerach, jak i rowerkach wodnych. Obecnie jest to najbardziej rozpowszechniona technika odbioru energii mechanicznej z człowieka. Okorbowanie napędzane nogami badano według tej samej procedury co okorbowanie ręczne, natomiast układ badano przy większych mocach. Jak widać na wykresie, szczytowa moc dla okorbowania napędzanego nogami to 4000 W, a dla okorbowania napędzanego rękami 3200 W. Idąc dalej, możemy zauważyć, że za każdym razem na okorbowaniu napędzanym nogami kolarz był w stanie utrzymywać określoną moc przez dłuższy czas niż w przypadku okorbowania napędzanego rękami. Okorbowanie nożne jest bardziej wydajne w porównaniu do okorbowania napędzanego rękami. Na tej podstawie możemy stwierdzić, że przyjęta metoda badawcza jest poprawna. No to 3 dnia przyszedł czas na napęd suwnicowy i tu myślę, że to był ten dzień, na który ja najbardziej czekałem i myślę, że tak samo Łukasz, ponieważ jest to ten nowy, innowacyjny wynalazek. Kiedy pierwszy raz wsiadłem na tą suwnicę, to byłem zaskoczony, jak łatwo jest utrzymać wysokie moce przez dłuższy czas. Podchodzimy do tych testów z taką dużą dozą ciekawości, zobaczyć, czy będzie to faktycznie dużo bardziej wydajny napęd w stosunku do tradycyjnego okorbowania, z którym mam już styczność kilkanaście lat. I to, co zauważyliśmy i to, co przede wszystkim Łukasz zauważył na wszystkich wykresach, to, że po 80 sekundach przewaga suwnicy jest już dość wyraźna. Dużo łatwiej jest utrzymać wysokie moce przez dłuższy czas, przy tym z mniejszym zużyciem energii. Sprawdziliśmy też, jak wypada w tym kontekście napęd suwnicowy. Zgodnie z wykresem, szczytowa moc zarejestrowana dla napędu suwnicowego to 5600 W. Jest to 40% więcej niż przy okorbowaniu nożnym. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że również poza środowiskiem testowym przełoży się to na lepsze przyspieszenie pojazdu z napędem suwnicowym. Co prawda okorbowanie nożne pozwala utrzymać chwilowo większe moce niż napęd suwnicowy, jednak korzyść ta jest zauważalna głównie na krótkich odcinkach sprinterskich do 4 minut. Powyżej 4 minut zyskuje napęd suwnicowy, dzięki któremu użytkownik jest bardziej wydajny. To znaczy mniej się zmęczy, utrzymując tą samą prędkość pojazdu. Badania wskazują, że w typowym codziennym użytkowaniu to właśnie suwnica pozwala wygenerować określoną ilość energii mniejszym wysiłkiem. W kontekście codziennego użytkowania na korzyść suwnicy przemawia również mniejsza objętość zajmowana przez mechanizm suwnicy niż mechanizm okorbowania. Otwiera ona nowe możliwości rozwoju zabudowanych, kompaktowych pojazdów.